Murale powstawały już w starożytnym Rzymie. W Polsce rozpowszechniły się dopiero w okresie PRL-u, gdzie pełniły głównie funkcję reklamy przedsiębiorstw i instytucji takich jak PKO albo Pewex. W drodze do szkoły lub pracy z powodu pośpiechu nie dostrzegamy przepięknych prac. Gdyby przejść się ulicami Poznania, naliczylibyśmy przynajmniej kilkadziesiąt murali. Jedne znajdują się na ścianach kamienic, inne na murkach. Autorami są nawet artyści sławni na arenie międzynarodowej. Resztę malowideł namalowali lokalni twórcy czy mieszkańcy Poznania. W swojej pracy przedstawia wyjątkowe murale, które udało mi się napotkać na ulicach stolicy Wielkopolski. Mural przy ulicy Szewskiej, namalowany na ścianie dawnego arsenału, jest rekonstrukcją historycznego malowidła, które przedstawiało panoramę średniowiecznego Poznania. Artyści przy projektowaniu opierali się na podstawie pochodzących z 1618 roku ikonografii niemieckich kartografów Brauna i Hogenberga. Malowidło było w pełni namalowane ręcznie, zajmuje powierzchnię 700 m2 i szacuje się, że na jego wykonanie zostało użytych 140 litrów farby. Mural jest wspólną inicjatywą marki Duży Ben oraz firmy Brafman Group Media, która odpowiadała za jego wykonanie. Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, na podwórku przy ulicy Szewskiej 16, znajduje się inne dzieło. Praca Magdy Marcinkiewicz przedstawia trzy niebieskookie kobiety. Po prawej stronie znajduje się kobieta wykonująca gest kadrowania. Pozostałe dwie próbują jakby coś dostrzec. Główną ideą muralu było pokazanie, że nic nie trwa wiecznie. Artystka osiągnęła to poprzez zastosowanie barwnych plam odpadającej farby. Niestety nie udało mi się wejść na podwórko, ponieważ było zamknięte z powodu epidemii. Kolejna praca znajduje się przy ulicy Nowowiejskiego 17 i nosi nazwę Strzywanie Polski. Mural przedstawia młodą kobietę, która strzywa polską flagę, na której znajdują się nazwy największych polskich miast. Autorem jest Mauro Maupal-Palota, włoski twórca słynnych prac przedstawiających papieża Franciszka jako m.in. Supermana. Autor muralu tłumaczy, że na ścianie budynku celowo została przedstawiona kobieta, aby podkreślić rolę pań w Poznaniu, jak i w całym kraju. Maupal został zaproszony do stolicy Wielkopolski przez radnego Marka Sternalskiego, gdzie pracował na przełomie września i października 2017 roku. Innym muralem znajdującym się w samym centrum Poznania jest mural Konstytucja. Z inicjatywą wyszli działacze ruchu społecznego Obywatele RP. Początkowo chcieli powiesić baner z identycznym napisem, ale finalnie wygrał pomysł muralu. Jego malowanie rozpoczęło się 12 października 2019 roku i trwało cały dzień. Poznaniacy wpłacili ponad 6000 zł na zbiórkę przeznaczoną na pracę nad tym napisem. Pomimo kontrowersji dotyczących muralu, stanowi on piękną ozdobę ścian kamienicy stojącej przy skrzyżowaniu ulic 27 grudnia i Ratajczaka. Warto podkreślić, że przy pracach pomagał prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Pomysłodawcą następnego muralu jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Drzwi. Dzieło zlokalizowane przy ulicy Ogrodowej 5 przedstawia Małego Księcia, głównego bohatera jednej z obowiązkowych lektur szkolnych. Projekt miał wpłynąć na wzrost tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych, a także miał udowodnić, że te osoby mogą zmienić przestrzeń miejską tak samo jak osoby pełnosprawne. Wszystko było możliwe dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Aquanet pod hasłem Niepełnosprawni siłacze. Codziennie możemy przy nim spotkać wielu poznaniaków robiących zdjęcia muralowi. Najciekawszym według mnie malowidłem w Poznaniu o tematyce historycznej jest mural pod tytułem Poznański Czerwiec 56. Przedstawia on w postaci swoistej osi czasu historię zakładów Hipolita Cegielskiego, jednocześnie nawiązując do zrywu robotników w 1956 roku, który właśnie się rozpoczął w tych zakładach. W symbolicznym napisie pomaga nam wiara, znajdującym się nad powiewającym biało-czerwonym sztandarem. Słowo wiara nawiązuje do religii oraz do poznańskiej gwary, gdzie oznacza grupę ludzi. Z okazji obchodów 60. rocznicy poznańskiego czerwca 56, a jednocześnie 170. rocznicy powstania zakładów Cegielskiego, to właśnie na ścianie jednego z budynków zakładów od strony ulicy 28 czerwca powstał ten mural. Innym muralem, który przedstawiał historię Wielkopolski, był malunek na kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 33. Mural powstał na cześć powstańców wielkopolskich i miał upamiętniać wydarzenia z 1918 roku. Decyzję o jego wykonaniu podjęli wielkopolski wojewoda Zbigniew Hoffman wraz z spółką Enea S.A. W ten sposób władze wielkopolskie chciały przemówić do młodego pokolenia.
Niestety dzisiaj już nie możemy zobaczyć muralu, ponieważ został on zamalowany. Przy ulicy Grobla 27 również znajduje się mural o tematyce historycznej. Ten natomiast nawiązuje do powstania warszawskiego. Na początku pojawił się pomysł Gerarda Kofty, członka Rady Osiedla, lokalnego społecznika oraz mieszkańca Śródki. Później projekt Radosława Barka, poznańskiego architekta, rysownika. Zaprojektowany szkic miał przedstawiać historię Śródki w formie muralu. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Poznania Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta w ramach projektu W środku Śródki 2015 mogła zrealizować całą inicjatywę. Mowa bowiem o, wydaje mi się, najpopularniejszym poznańskim muralu o nazwie Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle, znajdującym się przy ulicy Śródka 3 obok Rynku Śródeckiego. Oficjalne odsłonięcie odbyło się 1 października 2015 roku równo o godzinie 17. Wtedy poznaniacy i okoliczni turyści zobaczyli efekty prac, które trwały przez ponad miesiąc. Aby jak najdokładniej przedstawić wygląd dwudziestowiecznej Śródki, artyści bazowali na zdjęciu z lat 20. tamtego wieku. Trójwymiarowe malowidło przedstawia dawniej istniejący w tym miejscu budynek. Hejnalista, który znajduje się na dachu, ma przypominać o nieistniejącym po dzisiejsze czasy śródeckim ratuszu. Warto jednak zauważyć, że na jednej ze ścian namalowanych kamienic znajduje się jeździec na koniu. Oczywiście odtwórcy nie mogli zapomnieć o kocie, który chodzi po jednym z dachów. Jest on dla mieszkańców Śródki symbolem tej dzielnicy. Ciekawą instalacją, która również znajduje się na Śródce, jest praca o nazwie Zielona Symfonia. Instalacja znajduje się na ścianie jednej z kamienic przy ulicy Ostrówek 17, nieopodal mostu Cywińskiego. Dzięki zastosowaniu układu rur i rynien, instalacja ma nawiązywać do orkiestry, która podczas deszczu będzie grać deszczową symfonię. Mural oczywiście nie zawiera żadnych prawdziwych instrumentów. Dźwięki, które mogą się wydobywać z instalacji, są spowodowane wyłącznie wodą spływającą rynnami i kapiącą na blaszane elementy konstrukcji. Instalację zaprojektowała i stworzyła Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Puenta, która wykonała malowidło Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle. Warto zauważyć, że to jedyny tego typu egzemplarz sztuki współczesnej w Poznaniu. Poszukując malowideł w Poznaniu, natknąłem się na niedawno powstały mural przy ulicy Jeżyckiej 36. Mural przedstawia najważniejsze jeżyckie symbole, m.in. postacie Mickiewicza i Słowackiego czy wieżowiec Bałtyk, wszystkie skazane przez mieszkańców Jeżyc. Za wykonanie projektu była odpowiedzialna Dorota Piechocińska, mieszkanka Jeżyc. Grafika została wykonana w ramach akcji promocyjnej Firtle – Tu jest nasze życie, której celem jest zacieśnienie relacji sąsiedzkich oraz poczucia przynależności do wspólnot mieszkaniowych. Ciekawostką jest to, że praca została pokryta specjalną powłoką, która w procesie fotokatalizy będzie oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń. Uważam, że najciekawszą techniką zostały wykonane murale na budynkach Osiedla Młodych, Osiedla Powstań Narodowych oraz Osiedla Rusa. Łączy pokolenia, ponieważ tak brzmi idea projektu, wpisała się w specyfikę Rataj, miejsca spotkań i relacji społecznych ludzi paru generacji. Rataje również zostały mianowane tytułem miejsca, w którym tradycja i historia spotyka się z młodością i nowoczesnością. Zaprojektowania i wykonania dzieła podjął się Wojciech Eismont. Za pomocą kilkudziesięciu tysięcy pikseli wykonał portrety osób, które zwyciężyły w konkursie Mural dla mieszkańców.